Witajcie Tatrzańsko. Wycieczka sprzed 3 tygodni, link u góry ekranu, wiodła Orlą Percią Tatr Zachodnich. Wśród doznań przedstawionych we wspomnianym filmie wzbudziła się we mnie tęsknota za tą właściwą Orlą Percią, czyli zlokalizowaną w Tatrach Wysokich, a wyznakowaną na początku XX wieku między innymi przez księdza Walentego Gadowskiego, Klimka Klemensa Bachledę i Jakuba Gąsienicę-Wawrytko. Przedsięwzięcie zrealizowano wedle śmiałego pomysłu poety i taternika Franciszka Henryka Siły Nowickiego. I mimo różnorakich, co jakiś czas przedstawianych burzycielskich pomysłów dzisiejszych wizjonerów, całe szczęście trwa. Więc co? Jadę! Będą późno jesienne tatrzańskie pejzaże z Orlej Perci, w czasie, kiedy zwykle powinien tam leżeć już śnieg. Tu jednak zamiast śniegu stare złoto tatrzańskich traw i porostów i piękne światło w cudnych Tatrach do ostatniego ujęcia. Wycieczka miała miejsce 10 listopada 2018 roku. Początek w Kuźnicach, aby Doliną Jaworzynki, przez Murowaniec, Kozią Dolinkę, Rysą Zaruskiego i Żlebem Kulczyńskiego nawiązać się do Orlej Perci, a tam przez Czarne Ściany wejść na Zadni Granat, a dalej trawersem przez Pośredni i Skrajny Granat. Zejście przez Murowaniec do Kuźnic, tym razem przez Skupniów Upłaz. Tym samym powrót do moich typowych, samotnych jednodniówek tatrzańskich stał się faktem. Więc jak zwykle wyjazd pierwszym możliwym autobusem o 4:40 z Krakowa. Można było to nawet uznać za pewnego rodzaju ucieczkę, bo co się działo w mym mieście? Piękna, ciepła jesień, a normy smogowe przekroczone ponad 4-krotnie. 3 tygodnie temu, kiedy jechałem w Tatry Zachodnie, owe normy były przekroczone tylko 3 razy. W zimie to chyba będzie trzeba wykrawać sobie korytarz w powietrzu. Ucieczka w Tatry także i z tego powodu była jak najbardziej wskazana. Trafił się ciepły jak na listopad i ładny dzień, przez co ludzi, znów zważywszy na porę roku, było jednak sporo w górach. Warunki bardzo ułatwiające. W zasadzie można było wszystko zrobić. Choć w kilku miejscach napotkałem zdradliwy, przezroczysty lód. Trzeba było uważać, bo w ciemnych okularach w ogóle go nie widać. Pod Betlejemką niecodzienne widoki, bo koparki. Taka kontrolowana sielanka technologiczna. Chciałem dziś wejść na Orlą Perć wariantem najbardziej przeze mnie lubianym i takim, który uważam za najpiękniejszy. Żleb Kulczyńskiego to taki rasowy, żywotny żleb, pełen kruszyzny, gdzie należy niejednokrotnie samemu wyszukiwać sobie dogodną drogę, uważać, aby nie potrącić kamienia. Jest często wilgotny, ale bardzo efektowny, zawsze robi wspaniałe wrażenie wysokogórskie. Od strony Koziej Dolinki wydaje się niedostępny, bo owego dostępu broni stromy próg skalny. Aby łatwo wejść w żleb Kulczyńskiego, trzeba skorzystać z Rysy Zaruskiego, czyli rynny usytuowanej ukośnie w stosunku do wspomnianego żlebu, a ściślej dolnego jej fragmentu, który łączy się z Kozią Dolinką i tak naprawdę jeszcze nie wygląda tak charakterystycznie jak wyższe fragmenty wspomnianej rynny. Ta dolna część to często długo zaśnieżony, mokry, nieprzyjemny, szczególnie przy zejściu, odcinek interesującego terenu prowadzającego z Koziej Dolinki w wyższe partie ściany. Rysa Zaruskiego prowadzi dalej na Kozi Mur w rejonie Orlej Perci.
ale jest to trudniejsza droga i nie ma tam szlaku. Wytyczona ponoć właśnie przez Zaruskiego. Szlakiem turystycznym ze wspomnianej Rysy odbija się w lewo, aby ciekawymi kominkami połączyć się ze Żlebem Kulczyńskiego już w jego wyższym i łatwym fragmencie. Dalej trzeba podchodzić Żlebem Kulczyńskiego aż do Czarnych Ścian. W tym rejonie jest jeszcze jeden wart uwagi wariant dotarcia na Orlą Perć. Żleb na wschód, czyli będąc twarzą do ściany, na lewo od Żlebu Kulczyńskiego. Wchodziłem nim kiedyś w warunkach zimowych, ale tam nie ma żadnego szlaku i rzecz nie jest taka prosta. Kiedyś może o tym opowiem, bo wiąże się z tym kawał lekko kontrowersyjnej, ale ciekawej i ekscytującej historii. Wracając do szlaku. Dziś z powodu wspomnianego oblodzenia dość czujnie było na początku Rysy Zaruskiego, gdzie miejscami błyszczał lód. Widoki cały czas były piękne. Jesienne światło pozwala fotografować z powodzeniem cały dzień. Patrzyła na mnie Świnica, Kościelce i Giewon. Góry przeglądały się w stawach, a miedziano-złote trawki upewniały co do aktualnej pory roku. Stopniowo ukazywały się coraz to większe fragmenty Orlej Perci z potężną ścianą Koziego Wierchu i Kozią Przełęczą, która opada do doliny efektownym żlebem, którym to wiedzie ciekawa droga zimowa na Kozi Wierch. Pięknie to widać na wspomnianym już filmie Zadni granat zimą, który prezentowałem już wcześniej. Dziś więc w przyrodzie wszystko było na swoim pięknym miejscu. Samotności, której w ten dzień akurat bardzo mocno pragnąłem, właściwie nie zaznałem. Bezludne były tylko dłuższe odcinki, a i tak, aby je otrzymać, musiałem nieraz albo przeczekać, albo przyspieszyć. Jak wspomniałem, lubię podejście Żlebem Kulczyńskiego. Lubię Czarne Ściany. Ile to razy w różnych warunkach tam byłem. To wszystko wzbudzało mocno nostalgiczne myślenie. Już sam fakt, iż przez wiele lat dotykasz skały, która wydaje się niezmienna, a ty się sypiesz jak stary żleb. Niewesołe to były myśli. Tym razem nie był to taki wyjazd, który relaksuje psychikę. Wszystkie problemy z dolin niestety zabrałem do plecaka. A teraz zaczęły wychodzić, doprawione różnorakimi kontekstami, nie ustępując w ten dzień wraz ze zdobywaniem wysokości. Nie było to takie wyjście, kiedy podstawowe problemy dotyczące następnego kroku pochłaniają i ciało, i umysł. Brakło burzy, śnieżycy, zagrożenia lawinowego, czy jakichś tam obiektywnych trudności. Kiedy musi wyjść z człowieka zwinne zwierzę, nastawione wyłącznie na przetrwanie i funkcjonujące wedle podstawowych praw przyrody. Po prostu było za łatwo i zbyt standardowo pod względem techniki czy zagrożeń obiektywnych, zaś sama kontemplacja piękna póki co nie wystarczała, aby przykryć niedoskonałości życia w dolinach. Byli za to ludzie o połowę albo i więcej moich lat młodsi ode mnie, pełni radości i beztroski, myślący, że wszystko co najlepsze dopiero przed nimi, planujący swoje życie i w górach, i na dolinach, projektujący je tak głośno, aby całe Tatry słyszały. W górach zwykle mam myśli czyste, a nawet gdy takie nie są, to z każdym krokiem, z każdym chwytem, z zakrętem szlaku, skomponowanym kadrem się oczyszczają, aby uwolnić umysł od bagażu niepotrzebnych i potrzebnych uwarunkowań. Tym razem tak nie było. Ciężka przez to była to trasa. Mijałem i młode dziewczynki w kaskach wspinaczkowych i grupy w pełnym oszpejeniu via ferratowym. Jakaś moda na superbezpieczeństwo czy gadżeciarstwo?
Nie mam nic naprzeciw, ale nie wiedziałem, że można tak długo iść przez czarne ściany, przepinając z namaszczeniem ląże, co chwila na następny łańcuch i wpijając w niego rękawiczki, pchanym dopingiem kompanii, która była z tyłu albo i z przodu. Nie przesadzam. Przeszedłem ten żleb, o którym myślę, a wszyscy pewnie wiedzą, o którym, z 5 razy szybciej od nich. Chodzi oczywiście o ten sławny, piękny kominek w czarnych ścianach, wyprowadzający na czarnego mniszka, albo raczej pod czarnego mniszka. Warunki były świetne, łańcuchy dziś niepotrzebne, ale ludziska mają przypięte GoPro do kasków i się wspinają i sapią teatralnie, nie. Ciekawe, czy ktoś potem ma siłę oglądać 6-godzinny film z Orlej Perci, nakręcony super szerokim kątem. Podczas takiej projekcji tylko się w głowie kręci. I to nie od piwa, które pewnie i tak w takim kontekście musi tam popłynąć. Nawiązując do wątpliwości z poprzedniego wyjazdu, kiedy na Orlej Perci Tatr Zachodnich nijak nie mogłem sobie przypomnieć, kiedy pierwszy raz byłem na dziś odwiedzanym szlaku. Teraz grzebiąc jeszcze skrupulatnie w czeluściach pamięci, przypomniałem sobie w końcu moje pierwsze zetknięcie z tym miejscem. To był odcinek od strony Kasprowego przez Świnicę do Zawratu i zejście na Gąsienicową. Było lato, ale mgliste i wilgotne. Wszystko wtedy takie nowe i świeże, a najświeższy to byłem ja. Ktoś się przyczepi, że Orla Perć to od Zawratu do Krzyżnego, a niech się czepia. Powiedzmy, że wszedłem wtedy na Mały Koziewiero i pewnie tak było. Choć po prawdzie ja lubię patrzeć na Orlą Perć jako na wschodnie ramię Świnicy i jako całość przechodziłem ją od Krzyżnego do Przełęczy Świnickiej, po czym powrót przez Świnicę na Zawrać i zejście do Doliny 5 Stawów Polskich. Dziś trawers Granatów to była uczta wizualna. Było mi dane wszystko, co oferuje klasyczna jesień w górach. Może za wyjątkiem mgieł i widma brokenu, widzianego przez dłuższy czas. Pięknie widać było to, co teoretycznie jest możliwe, a więc od Doliny 5 Stawów Polskich na południu, polodowy szczyt, baranie rogi, Gerlach, Rysy i Staroleśny na dalszych południowych planach. A z drugiej strony masyw Świnicy i Kościelce, aż po Tatry Zachodnie z Giewontem. Oczywiście cały czas Orla Perć i w jedną i w drugą stronę jak na dłoni. Warto porównać te widoki i emocje z zimowym wejściem na Zadniego Granata. Istnieje już taka prezentacja na Thales Montis. Ja bardzo dobrze wspominam wcześniejszy zimowy trawers Granatów, który był bardzo rasowy i piękny. A dziś na skrajnym Granacie przysiadł się do mnie rozpuszczony okropnie przez turystów kruk. Nic mu nie dałem, tylko popatrzyliśmy sobie w oczy, każdy z nas myśląc o czym innym. Schodząc tak ze skrajnego Granata żółtym szlakiem do Doliny Gąsienicowej, poglądałem na Krzyżny. Po kilku krokach uzmysłowiłem sobie, że przez tą przełęcz to tylko z 20, może 30 minut dłużej by było. Ale w nagrodę ładny kawałek graniówki, Orla Perć i tak lubiana przeze mnie Dolina Pańszczycy. Błędu jednak nie naprawiłem. Taki to był dzień. Za to z każdym krokiem rosła przede mną żółta turnia. W takiej jesiennej szacie etymologia nazwy była więcej niż oczywista. Mozolne zejście nadwątliło moje prawe kolano, to zwykle. Ale tego można się było spodziewać, zwłaszcza, że wracałem już na czołówce ciemnym, kuźnickim lasem. Ciężki dzień w Tatrach. Dziś góry wymagały ode mnie dłuższego pobytu, aby dać mi to, co ofiarować mogą. Uciekłem zbyt szybko,
to też dałem mniej. Ale i tak byłem bardzo zadowolony. Wartość niekoniecznie musi być od razu odczuwalna. Ba, w ogóle nie musi być odczuwalna. Z górskim pozdrowieniem. Cześć.